Patrzę przez to szkiełko i nagle wyczarowuje taki magiczny świat, że te wszystkie lalki z wystawy ożywają i ja się z nimi bawię. Dziś przyjechaliśmy do Kalisza, żeby spotkać się z aktorką Kamą Kowalewską-Kulawinek. Wielu widzów pamięta ją z ról filmowych i teatralnych, ale także z piosenek, które śpiewała jako dziecko, takich jak Moja fantazja czy Zielone ufolutki, obecnych w polskiej kulturze lat 80. i 90. Dziś Kama idzie własną drogą, nie jest już związana z teatrem instytucjonalnym, zamiast tego prowadzi warsztaty inteligencji emocjonalnej, szkolenia biznesowe oraz od kilku lat tworzy muzyczne spektakle oparte na lekturach szkolnych. To projekty, w których na scenie występuje młodzież z Kalisza i całego powiatu, a teatr staje się przestrzenią rozwoju, rozmowy i wspólnego przeżywania emocji. O tej drodze, zmianach i świadomych wyborach porozmawiamy dziś z Kamą. U nas bardzo wielu muzyków się przewijało przez dom i właściwie mojego taty często nie było, a jak był, no to były spotkania właśnie w kręgu muzycznym, w kręgu mojego taty, czyli Krzysztof Krawczyk i Ryszard Poznakowski i Marian Lichtman. Przez ulicę szeroką jak rzeka. Ja tak przesiąkałam trochę i tą atmosferą artystyczną, no ale też muzyką, bo tata komponował w domu głównie. Mieliśmy taki stary magnetofon, na który mój tata nagrywał swoje takie jakieś piosenki na gitarze. My z gitarą i pod wąsem, a dziewczyny na 7 lat. No a później z racji tego, że ja akurat chodziłam do szkoły sportowej i łyżwiarstwo figurowe to było taki sztandar u nas w szkole podstawowej, więc no też planowałam zostać łyżwiarką. Ale no niestety zdarzyło się na pokazie, mój tata zresztą był na widowni wtedy i na pokazie upadłam tak dosyć porządnie i mój tata wtedy, pamiętam, w lakierkach wszedł szybciutko na tą taflę lodu, zdjął mnie i mówi: dobrze, to jedziemy do szkoły muzycznej na egzaminy. No i przeszłam te egzaminy, zaczęłam swoją naukę na fortepianie, w ogóle uwielbiam ten instrument. Ale umówiłam się tak z moim tatą, że tylko pierwszy stopień szkoły muzycznej i już później koniec. Kiedyś na wakacjach właśnie byłam z moimi rodzicami w Jastrzębiej Górze. Na komunię otrzymałam takie pianinko, takie Casio. Pamiętasz, kiedyś były takie, no właśnie. No, z racji tego, że ja grałam już trochę na tym pianinku, wzięłam to pianinko ze sobą na wakacje. No i akurat tam do tego hotelu, do tego pensjonatu, gdzie byliśmy, przyjechała Ewa Chotomska, czyli ciotka Klotka, no tak jakoś w ramach takiej rozrywki dla dzieciaków. No i ja wzięłam to pianinko, no i tak w przerwie pokazałam pani Ewie i pani Ewa mówi: o, świetny ten instrument, bo to taka nowość, jeszcze u nas w Polsce tego nie było, ja to dostałam od mojego wujka z Danii na komunię właśnie. No i ona mówi: a może byś chciała przyjść do nas do Fasolek, do takiego programu muzycznego, pokazać to pianinko. Ja mówię: no tak fajnie, no dziękuję bardzo. I pojechałam tam z tatą do Warszawy, pokazując właśnie to pianinko i wtedy w ramach podziękowania za udział pani Ewa zapytała, czy zaśpiewałabym piosenkę. No i trochę byłam zszokowana, bo raczej nie mam takiego dobrego głosu do śpiewania, ale mój tata się zapalił i mówi: tak, dobrze, fajnie, i dostaliśmy taki tekst Zielone ufolutki. Zielone włosy, zielone budki, całe zielone są ufolutki. Nagraliśmy Zielone ufolutki. Oczywiście pani Ewa Chotomska też udało jej się pozyskać tego E.T. Nie wiem, czy kojarzysz ten teledysk. No właśnie, zresztą na teledysku to ona leży za mną jako ten E.T., więc to w ogóle była taka bardzo fajna przygoda. A później właśnie, z racji tego, że Zielone ufolutki
cieszyły się taką dosyć dużą popularnością, to otrzymaliśmy kolejną propozycję właśnie Moja fantazja. To było w sklepie z zabawkami, że niby ja idę, podnoszę to szkiełko z ulicy, z podłogi, z ziemi i patrzę przez to szkiełko i nagle wyczarowuję taki magiczny świat, że te wszystkie lalki z wystawy ożywają i ja się z nimi bawię. To szkiełko wszystko potrafi, na każde pytanie odpowie. W ogóle tam pierwszy raz chyba widziałam taki zabieg jak Blue Box, teraz są Green Boxy, natomiast tam był Blue Box i właśnie to szkiełko takie duże, co ja podnoszę, to nie wiedziałam, co tam będzie, a później jak oglądałam premierę tego teledysku, to mówię, fajnie to wymyślili, że te kreskówki się pokazywały. Aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. I tym razem moja siostra też śpiewała ze mną, Maja. Bo fantazja, bo fantazja jest od tego, aby... No a drugą część kręciliśmy w Luna Parku w Łodzi. No ja bardzo miło wspominam w ogóle te wszystkie realizacje. Większość osób, bo nie wszyscy mieli kolorowe telewizory, to większość myślała, że to śpiewa chłopak. Bo ja miałam krótkie włosy, wiesz, dresik, więc nie było widać, że to jest dziewczynka. A jeszcze na dodatek ja raczej mam taką chłopięcą urodę, więc tak większość myślała, że to śpiewa chłopiec. No i ten mój głos też jest taki niższy, nietypowo dziewczęcy, więc... A później tak, naprawdę to ty śpiewałaś? Myślałam, że to jakiś chłopak śpiewał. Ja mówię, no nie, no ja, więc... No. Później miał być jeszcze Bałwan Disco, ale upadło to, bo jakoś chyba już w studiu muzycznym stwierdziłyśmy, ja stwierdziłam nawet, może nie Maja, ale ja, że nie, ja nie dam rady, już mi się nie chce i nie chcę śpiewać. To było też puszczane w TikToku, tak? Tak, Tam w radiu w też, fasolkach, w fasolkach. Mhm. I to był dosyć przebój znany na całą Polskę. Miałeś jakąś rozpoznawalność już wtedy, wówczas? Bardziej... Wśród młodzieży, dzieci? Tak, na pewno rówieśnicy mnie rozpoznawali, ale powiem szczerze, że nie podobało mi się to za bardzo. Generalnie raczej stroniłam od takich sytuacji, że zaśpiewaj. Jakoś tak bardzo tego nie lubiłam i nie lubiłam być też przez nauczycieli jakoś wyjątkowo traktowana, a tak się też zdarzało, że patrzyli na mnie trochę inaczej, no bo tu wiadomo, wyjazdy gdzieś w telewizji to też zupełnie inny sposób traktowania. I to nie za bardzo przypadło mi do gustu, że jestem w jakiś sposób lekko faworyzowana niż pozostali moi koledzy czy koleżanki. Źle się z tym czułam po prostu. Zadebiutowałaś w filmie 300 mil do nieba w wieku 13 lat. Film miał premierę w 1989 roku, z tego co pamiętam. Tak. Jak trafiłaś w ogóle do tego projektu, do filmu? A powiem ci, że to była bardzo zabawna sytuacja w ogóle, bo jak pojawiały się ogłoszenia w gazetach, wtedy jeszcze były gazety, i było właśnie ogłoszenie na casting do filmu. Wtedy to się nazywało przesłuchania, wiesz, teraz to jest casting, no z angielskiego, a wtedy to były przesłuchania. No i moja mama mówi, no idź spróbuj. No dobrze, no ja poszłam do tej wytwórni filmów na Łąkowej. No i siedzę, wychodzi Maciej Dejczer, patrzy, bo tam było bardzo dużo tych młodych dziewczyn, no tak patrzy, dobra, ty zostajesz i mówi tak, no nie, ty jesteś za mała, to dziękujemy. No i ja wróciłam do domu, mówię, mamo, słuchaj, no ja jestem za mała, nie pasuje, wiesz, tam potrzebują wyrośniętej dziewczyny. I po wakacjach okazało się, że no nie wybrali nikogo. No i znowu było ogłoszenie, więc moja mama znowu mówi, no idź, spróbuj. Ja mówię, no przecież ja już byłam. I powiedzieli mi, że jestem za mała, no od wakacji dużo nie urosłam. Nie, idź, zobacz jeszcze raz. No i poszłam. Znowu Maciej wyszedł, rozdał rolę, ja się nauczyłam tej roli. No i jakoś tak z etapu na etap, później dostałam te, wiesz, takie brzydkie wyrazy do nauczenia, tam mówię przecież. Synu, nie ufasz mi. No i tak mi się spodobało. Mówię, o fajnie, że nie taka grzeczna postać, tylko właśnie taka niegrzeczna. A ja jako młoda dziewczyna byłam bardziej taką chłopaczarą, wiesz, ja bardziej lubiłam, tak jak to Maciek powiedział, że bliżej mi było do piłki nożnej niż do lalek. I trochę coś w tym jest, tak. Zresztą chodziłam na mecze z moim tatą. Jak się nauczyłam i powiedziałam przed kamerą te brzydkie słowa, no to oni stwierdzili, że biorą mnie. No i w ten sposób dostałam się do 300 mil. Twój ojciec. Nigdy nie tańczył, jak mu zagrają.
Musiałam się nauczyć jeździć na motorze, no bo akurat oczywiście tam te sceny takie wypadku, no to kaskaderzy grali, ale ja musiałam jechać. Ukradłam motor! No i jak to? Ja mam się nauczyć jeździć motocyklem? No nie ma opcji, ale znaleźli ówczesnego mistrza Polski na żużlu, takiego z Pabianic i uczyłam się, słuchaj, na zaśnieżonym podwórku zimą, zlodowaciałe tam, wiesz, w ogóle teren był taki, wiesz, pofałdowany. Byłam przywiązana do niego jakimś sznurem czy pasem. On jechał z tyłu i trzymał, wiesz, trzymaliśmy razem kierownicę i tak się uczyłam jeździć. Uczył mnie startować na jednym kole, w ogóle, wiesz, nie, no, w ogóle jakiś obłęd. I byłam wtedy szychą na podwórku, bo wiesz, chłopaki to mówią, dziewczyna na motorze, nie, no w ogóle świetnie, wiesz. Ta praca na planie była i fajną przygodą, a jednocześnie też, no, czasami było ciężko, było trudno. Bo pracowaliśmy też w takich warunkach, raczej było zimno, gdzieś tam na zewnątrz, no to wiadomo, że różne warunki były. No Kiedy ale była pora roku w ogóle? jesień bodajże. Taka jesień, nawet późna jesień momentami. Won za drzwi. Ja jestem buntownikiem i do tej pory mi to zostało, a ta postać jest taka buntownicza, więc o tyle chyba czerpałam z tego, co mam w sobie, jak sobie ja wyobrażałam tę Elkę. I myślę, że Maciej w ogóle patrzył pod kątem, jakie my mamy na ten moment doświadczenia nasze, jakie mamy osobowości i bazował głównie na nas. Oczywiście, no to, co potrzebował wyciągnąć z postaci, no to tak, to dyskutowaliśmy o tym, jakie są relacje pomiędzy nami i tak dalej, jak on to widzi. Natomiast my to przekładaliśmy przez siebie i naprawdę Maciej z tego czerpał, ile się dało. Teraz możesz mu pomachać. Nie mogłam. Spróbujmy jutro. Albo za rok. Jak ty chciałeś zwiewać tak na pałę? Odpadasz. Jeszcze chciałbym nawiązać odnośnie tego filmu do prawdziwej historii, który jest film oparty na faktach. Tak. Czy miałaś możliwość spotkania tych prawdziwych bohaterów? Tak, ja akurat spotkałam jednego z nich. Spotkaliśmy się na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i tam właśnie opowiadał, że on nie żałuje swojej decyzji, że faktycznie ciężko było, ale teraz jest szczęśliwy. Kolejne filmy było Europa, gdzie zagrałaś epizod, postać Kati. Jak trafiłeś na plan tego filmu? Podczas chyba festiwalu w Gdańsku pani Agnieszka Holland podeszła do mnie i właśnie poprosiła mnie o spotkanie. Spotkałyśmy się w Łodzi i zaproponowała mi tę postać, tę rolę. Kati, co ty tam robisz? Więc no dla mnie, ja wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy, z kim ja w ogóle rozmawiam. I dopiero później dotarło do mnie, że to jest tak wysokiej klasy reżyserka. I tak, tutaj byłam troszeczkę bardziej spięta, jeśli chodzi w ogóle o pracę. Tak chciałam dać więcej z siebie. Były też nakręcane sceny później mojej postaci jako osoby, która trafia do domu publicznego i że niby mam znowu kontakt z tym bohaterem, z którym się widziałam wcześniej. No ale chyba nie sprostałam zadaniu na tamten moment, bo te sceny zostały usunięte. Ojciec zabronił mi do was chodzić. Bardzo profesjonalnie, wiadomo, dużo ludzi, dużo obcych języków zewsząd, ale też czułam ogromną opiekę, duże wsparcie na planie. Myślę, że to jest kwestia też, że jak jest dziecko, ktoś niepełnoletni, no to reszta gdzieś tam czuje się też w obowiązku opieki nad taką osobą. Twoje kwestie były w języku niemieckim. Tak, ale to właśnie byłam zaskoczona, bo były postsynchrony, czyli jakaś aktorka niemiecka podkładała głos. A kolejna produkcja Wojciecha Nowaka, zagrałaś też filmy. Jak wspominasz też tę produkcję? No cudownie. Akurat z Wojtkiem poznaliśmy się na planie 300 mil do nieba. On grał milicjanta, bo to wtedy milicja była. I tak nawet powiem szczerze, że bardzo, bardzo zażyłą relację mieliśmy z Wojtkiem. I Wojtek zaproponował mi rolę Celiny. Ała! O Jezu!
Celina, popuszczam! Dopuszczaj! Tylko mówi, wiesz, będziesz niepełnosprawna, taka będziesz z kołnierzem. Ja mówię, matko kochana, z kołnierzem ortopedycznym. Tak, bo ta Celina jest taka, wiesz, przetrącona trochę. Ja mówię, dobrze, może być. Część scen kręciliśmy we Wrocławiu, więc Wrocław, uwielbiam to miasto. Też ogromny sentyment czuję do tego miasta. Część scen było nad jeziorem, gdzieś tam pojechaliśmy, to było lato. Naprawdę bardzo fajna przygoda również. Utopił się! Zdałam do szkoły filmowej w Łodzi, mimo że planowałam zostać psychologiem. Czy na początku chciałeś psychologiem? Tak, chciałam być psychologiem. To znowu moja mama mówi, słuchaj, egzaminy do szkoły teatralnej są wcześniej, idź spróbuj. No i ja robiłam wszystko, żeby udowodnić też mojej mamie, że ja się nie dostanę do tej szkoły. I poszłam na te egzaminy, tylko naprawdę tak, żeby odbębnić. I dostałam się akurat, jeśli chodzi w ogóle o, to paradoks też, na rok Jana Machulskiego, świętej pamięci. Dostałam się jako z najwyższą ilością punktów. Może też dlatego, że miałam taki luz i nie chciałam się dostać, nie zależało mi. To tak trochę z większym dystansem do tego podeszłam. No a później tak się moje losy potoczyły, że na 3. roku przyjechał do naszej szkoły filmowej Jan Buchwald, czyli ówczesny dyrektor kaliskiej sceny i potrzebował dziewczyny do Wiśniowego Sadu, do roli Ani. Moi profesorowie zgodzili się, że akurat mnie wybrał i profesorowie się zgodzili, że praktyczne egzaminy będę miała jako praca w teatrze, a teorię będę musiała zdawać normalnie w szkole. No i tak tutaj już przyjechałam i zostałam. Pracowałam ponad 20 lat w teatrze u nas. Zagrałam, nie pamiętam, około 40 ról może. No szalenie mnie to wzbogaciło, muszę przyznać, aczkolwiek nigdy nie lubiłam teatru. I idąc do szkoły filmowej, to już mówię, dobra, jak już się dostałam, to chociaż do tego filmu. Mówię, byle nie do teatru. No i widzisz, tak mi się potoczyło, że zostałam w teatrze ponad 20 lat. Tutaj też jest fajna energia, bo następuje wymiana tej energii. To właśnie to jest najpiękniejsze chyba w teatrze i za to kocham teatr, właśnie za wymianę energii. Bo w filmie wiadomo, że jest ten ekran, ta szyba, no też wiadomo, to jest zupełnie inny rodzaj aktorstwa. Bo tak jak u nas jest hasło w naszej szkole filmowej, znaczy nie wiem, czy nadal jest, ale kiedyś było, że mniej znaczy więcej. Akurat jeśli chodzi o kamerę, tak. Natomiast o teatr, no tutaj muszą być szersze gesty, większe emocje, żeby to się przełożyło przez rampę. No i nie ukrywam, że ogromne też, wiele razy było tak, że taką ogromną satysfakcję czułam z tej wymiany energii pomiędzy nami, aktorami na scenie, a publicznością. Dzięki pomocy w teatrze mojej koordynatorki Liliany Skuteckiej, która mnie wspierała też pod kątem tych moich wyjazdów, bo to były weekendowe zjazdy na uniwersytecie. No udało mi się skończyć te studia podyplomowe i robić tak to, co kocham, to, co kochałam od zawsze, czyli taką pracę bezpośrednio z drugim człowiekiem. Bo teatr, no wiadomo, siedzą ludzie na widowni i mam gdzieś też jakiś kontakt z nimi, ale nie taki bezpośredni, a ja lubię rozmawiać z ludźmi, bardzo. Więc zaczęłam, że tak powiem, robić to, co planowałam od początku. Nie jest to co prawda psycholog i nie jestem psychologiem, nie, aczkolwiek też teatr dał mi taką łatwość dojścia do wnętrza drugiego człowieka, no bo jednak rozkminiamy te postaci, które gramy i gdzieś tam musimy się dokopać do jakiejś trzewi albo stworzyć na nowo rys psychologiczny postaci, więc to jest bardzo pokrewne gdzieś. Ja się cieszę, że dzieciaki, w ogóle młodzież, bo są różne opinie na temat tego pokolenia, ja nie dam złego słowa powiedzieć na młodzież. Po prostu trzeba im dać szansę i trzeba w nich uwierzyć. Trzeba ich traktować z szacunkiem. To, że jesteśmy starsi, że jesteśmy bardziej doświadczeni, to nie znaczy, że my jesteśmy lepsi. Absolutnie nie, bo ja się od nich cały czas uczę
I to jest taka wymiana doświadczeń. Oni mi dają dużo z siebie, ja daję dużo z siebie i gdzieś tam spotykamy się po środku, więc to jest nasza wspólna praca. To nie jest to, że ja coś tworzę, tylko tworzymy coś wspólnie. I te utwory wykonywane właśnie przez tych dzieciaków, przez tę młodzież, przenoszą się super, nie? Że osoby, które tutaj przychodzą, bo to są projekty dla uczniów. Dlatego wzięłam na warsztat lektury, po to, żeby im przybliżać treści lektury, te wartości, żeby oni trochę inaczej na to spojrzeli. A jeszcze jak widzą swoich kolegów, koleżanki na scenie i słuchają takiej fajnej muzy, no to właściwie wszystkimi kanałami docieramy do nich, nie? Jak się kołysze i waha i płynie, dotknie stopami, potańczy i zginie. Mnie to ogromnie cieszy, daje mi naprawdę ogromnego kopa. Ja czekam, za każdym razem czekam na tą próbę, nie? Bo ja uwielbiam ich młodzieńczość, taki entuzjazm, takie zaangażowanie. Słuchaj, niedziela, godzina 12, oni przychodzą i wiesz, ćwiczą, rozciągają się, tańczą. No naprawdę musiałbyś to zobaczyć, bo tego się nawet nie da opisać. Tego pana w płaszczu złotem, hymnem wiatru, czułym, tkliwym, zaprowadzić aż do chaty. Jakby się mogła cofnąć w czasie, czy byś coś zmieniła? No wiele razy się nad tym zastanawiałam, ale chyba nie. Nie, teatr mnie ukształtował, wszystko mnie tak naprawdę ukształtowało. Dało mi, kiedyś to było moje przekleństwo, że ja byłam taka, no teraz jest to nazewnictwo takie WWO, czyli wysoce wrażliwa osobowość. I kiedyś mi to przeszkadzało, jak byłam młoda, natomiast teraz jest to ogromne błogosławieństwo, bo ja wyczuwam ludzi, wiem, z kim mam do czynienia, komu mogę zaufać, komu nie, gdzie jestem mile widziana, a gdzie niekoniecznie, więc to daje mi bardzo dużo takiej wolności. Czyli obecnie jesteś już spełniona, mniej więcej. Tak, można tak powiedzieć. Znaczy ja się cały czas spełniam, że nie chcę się zatrzymywać. Nie, bo to, jak ja się zatrzymam, to wtedy będę smutna po prostu. A to mi daje ogromną radość, naprawdę. Droga Kamo, bardzo chciałbym Ci podziękować za moją fantazję, bo po dzisiejszy dzień ze mną to jest i dziękuję za dzieciństwo bardzo przede wszystkim, które jesteś częścią mojego dzieciństwa. No i 300 mil do nieba też jest w moim sercu, film, który kilkakrotnie już widziałam i tam. Bardzo dziękuję za wszystko. Proszę bardzo. Dziękuję Daniel Buziaka. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję. Tu jeszcze pokażę do kamery. O, to jest taki obrazek z mojej fantazji kadr. Jeszcze tu kolejne, 300 mil do nieba. O Boże, dobra. Szaleństwo. Dobra. Dziękuję. I ostatnią rzecz jeszcze. Nie. A to się to postarałem. Z galerii plakatu przyszło. Co ty? O rany, a tego plakatu nie widziałam, wiesz? To... 300 mil Proszę. do nieba w języku angielskim. Jezu. Dla mnie to spotkanie było przypomnieniem, że każda droga ma sens, jeśli jest prawdziwa. Że nie trzeba niczego udowadniać, tylko pozostać w zgodzie z tym, kim się jest. Bo niezależnie od tego, gdzie dziś jesteśmy i czym się zajmujemy, w środku często nosimy to samo marzenie z dzieciństwa. Bo fantazja jest od tego, żeby nie przestawać wierzyć, tworzyć i iść własną drogą. Dziękuję, że byliście ze mną w tej historii. Odcinek został zrealizowany dzięki uprzejmości dyrektora Roberta Kucińskiego oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.